W końcu gracze czekający na jakiekolwiek wieści dotyczące remake'u pierwszej części ich ulubionej gry osadzonej pod barierą doczekali czegoś, co można nazwać cinematikiem ukazującym zwykły dzień ludzi mieszkających w kolonii górniczej. Sam klip jest wyjątkowo krótki i ukazuje prostą scenkę, w której bohater wykonuje na pozór codzienne czynności, które wykonujemy w kolonii karnej, takie jak kradzież kieszonkowa, skradanie czy okradanie mieszkań. Całość okraszona jest w ciekawą i jak dla mnie minimalistyczną, ponurą i nieco przygnębiającą paletę barw, dzięki której możemy wręcz na własnej skórze odczuć surowość kolonii karnej. Wspominam o tym, ponieważ sam teaser, który mogliśmy już ograć jakiś czas temu, miał paletę barw wyjątkowo jasną i barwną, co mnie osobiście nieco kłóciło się z wcześniej wspomnianą wizją klimatu więzienia pod magiczną barierą. Remake niewątpliwie będzie miał huczną premierę, a portale growe będą wręcz zalewane recenzjami, opiniami i porównywaniami remake'u do oryginału. Co prawda nie śledziłem wątku remake'u, bo jestem świadom, ile jeszcze czasu musi minąć, by dopiąć projekt i zwyczajnie wolę zająć się innymi rzeczami, niż cyklicznie przeglądać internet w poszukiwaniu ewentualnych przecieków czy ciekawostek. Co jest jednak interesujące, to zachowanie fandomu, bo szczerze liczyłem na jakieś marudzenie w postaci narzekania na to, iż tyle czasu minęło, a dalej brak daty premiery, jednak tutaj bardzo miło się zaskoczyłem, ponieważ fandom jest wyjątkowo wyrozumiały i nie brakuje komentarzy poklepujących studio słowami, by nie śpieszyli się oni, tylko na spokojnie dokończyli projekt. Urocze i miłe, prawda? Też tak uważam, aczkolwiek mam do tego nastawienia pewne obawy. Mianowicie fandom nie naciska w żaden sposób na twórców, dając im do świadomości, iż nieważne ile potrwa produkcja, my poczekamy, ale w zamian chcemy dopracowany produkt, który w końcu da nam to, o czym marzyliśmy wszystkie te lata. To co mnie osobiście martwi, to docelowy target tego remake'u, bo opcje są tak naprawdę dwie. Albo firma, która aktualnie posiada prawa do marki, będzie celować w nowych odbiorców, którzy przykładowo nigdy nie mieli styczności z sagą Gothic, albo do nas, starych wyjadaczy, którzy więcej razy w tym roku przeszli Gothica niż uprawiali keks. Auć! Pierdolony! Myślę, że kompromis między jednym a drugim jest średnio możliwy, bo finalnie docelowy target odbiorców musi być sprecyzowany i nie można zjeść cierwojada i mieć cierwojada jednocześnie. Sprawa jest wyjątkowo prosta, bo starzy gracze liczą przede wszystkim na rozbudowę pominiętych lub niedokończonych wątków i uzupełnieniu lore o tematy, które w oryginalnej sadze zostały porzucone lub niewyjaśnione. Dajmy na przykład rewelacyjny, choć niestety porzucony Gothic sequel, który ostatnio na łamach 2 materiałów omawiałem. Gdyby autorzy pokusili się o wykorzystanie wątków fabularnych zawartych w niewydanej kontynuacji, to mielibyśmy wręcz gratkę dla fanów sagi, którzy w końcu otrzymali ten porzucony content, który moim skromnym zdaniem miał zadatki na znacznie poważniejszą i być może nawet lepszą historię niż oficjalna saga. Myślę, że mało kto oczekuje, by remake szedł kropla w krople, tak jak oryginał sprzed 20 lat i raczej niewiele osób byłoby przeciwko temu, by poza oficjalnymi rozdziałami dodano kilka dodatkowych, które opowiadałyby porzucone historie z sequela właśnie. Co do nowych odbiorców, to tutaj jest jeszcze prościej, bo w tym przypadku będzie chodzić przede wszystkim o przystępność. Zwykłe poprowadzenie gracza za rączkę, by nie pogubił się w tym bądź co bądź skomplikowanym i zawiłym świecie. Dla nowego gracza, niezaznajomionego z tym światem, będzie to całkowicie obojętne, czy Milten jest w starym czy nowym obozie, bo zwyczajnie nie mają oni wiedzy o tym świecie i o tym, jak powinno to wyglądać. Na twórcach stoi spora i tutaj użyję potężnego słowa odpowiedzialność, by nie zepsuć świetnej historii, na której powinni w 100% bazować. I gdy postanowią dodać kolejne, nieistniejące dotychczas wątki, to by nie przekombinowali za bardzo. Wszystko jednak wskazuje na to, że twórcy zamierzają dołożyć wszelkich starań, by jednak skierować swoją uwagę ku weteranom gatunku, niżeli nowym, potencjalnym odbiorcom. Bo ja ten wypuszczony klip traktuję jako swego rodzaju subtelne puszczenie oka do fandomu na zasadzie uwaga mieszkańcy Korinis, wiemy czym jest Gothic i czego oczekujecie od tej gry. Brzemię spoczywające na studiu jest przeogromne, bo warto w tym miejscu pamiętać, że Gothic posiada przeogromną rzeszę fanów, a ostatnią dobrą grą z serii był Gothic 2, wydany 20 lat temu. W późniejszych latach twórcy kombinowali na wielu płaszczyznach, czy to z Gothic 3, czy z Arkanią, by finalnie stworzyć potworka nazwanego Elex. Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj.
Tendencja była zdecydowanie spadkowa. Pytanie tylko, czy remake faktycznie da nam tego, czego chcemy i na co czekamy 20 lat. Analizując wypuszczony klip, możemy wysnuć kilka interesujących wniosków. Po pierwsze, Unreal jak zwykle pokazał pazur i wcale bym się nie zdziwił, gdyby faktyczny gameplay wyglądał dokładnie tak samo, jak zaprezentowany cinematic. Niewiele odstaje to od tego, co faktycznie mogliśmy sprawdzić u siebie na komputerze, ogrywając demo wypuszczone rok temu. Jedyna zasadnicza różnica to paleta barw i poziom detali, ale nie jest to poziom niedostępny dla tego silnika. Problemem może być przystępność tego tytułu, bo oczywistym jest, że im lepsza i bardziej realistycznie wyglądająca grafika, to bardziej będzie to obciążać nasz sprzęt, a biorąc pod uwagę wodotryski graficzne, to nasze blaszaki mogą się nieco napocić. Sam miałem podobny problem, gdy moja stacja robocza nieco musiała się napocić, by udźwignąć demo w 2K i ultra detalach. A tutaj zdecydowanie widać progres, jeśli chodzi o grafikę czy poziom dopracowania detali. Całość odbierałbym jako swego rodzaju ukazanie postępów z prac nad budową starego obozu i przemycenie paru smaczków dla fanów w postaci chociażby zaprezentowania snafa i prawdopodobnie wrzoda. A co do snafa, to najciekawsze rzeczy moim zdaniem dzieją się na sam koniec klipu, a mam tu na myśli scenę bójki przy kotle kucharza, gdzie jeden z kopaczy atakuje drugiego. Wywiązuje się z tego poważna bójka, którą z dramatycznym skutkiem kończy jeden z cieni. Myślę, że wiele osób całkowicie przeoczyło ten detal, lecz ja dostrzegam tutaj pewien aspekt, bo gdy chwilę się przyjrzymy, to od razu możemy dostrzec pewny krok cienia oraz był zupełnie niezainteresowany drugim członkiem bójki. Co też warte zauważenia, to strażnik nie wyciąga broni do czasu, aż nie padnie pierwszy cios. Przypadek? Moja luźna interpretacja tej sytuacji jest taka, że być może remake podejdzie na poważnie do systemu reputacji, a opłaty za ochronę wyciągane od kopaczy przez strażników będą w nowej odsłonie czymś więcej niż pustym systemem. Być może opłacenie haraczu w remake'u będzie miało faktyczny wymiar przydatności lub też może nawet obowiązku, by móc bezpiecznie przemierzać kolonie. Już na samą myśl nie mogę się doczekać tych zasadzek, które mogą wymyślić twórcy na gracza, jeśli ten nie opłaci haraczu Bloodwina czy innego skurczysyna. Choć kto wie, może i w tej odsłonie doświadczymy tego jakże sprytnego wyprowadzania nas z obozu i próby pobicia nas przez 3 nieudaczników. Ostatnie co wpadło mi w oko to arena, która aktualnie wygląda jak drewniane koloseum, a najciekawszym aspektem jest fakt, że główny bohater zmierza w jej kierunku popisując się złotem, co na samą myśl przynosi jakąś formę hazardu czy obstawiania walk. Sama arena, mimo że wygląda rewelacyjnie i nieziemsko-klimatycznie, to oferuje nam scenę, w której prawdopodobnie kopacz mierzy się z ognistym jaszczurem. Czyżby arena w nowym wydaniu oferowała graczowi walki nie tylko z ludzkimi przeciwnikami, ale także ze zwierzętami czy orkami? Czas pokaże, choć wszyscy dobrze wiemy, że pomysł ten twórcy odgapili od Kronik Myrtany, no ale przynajmniej wybrali sobie dobry wzór do naśladowania. Na koniec materiału parę moich luźnych przemyśleń a propos nowego remake'u. Niewątpliwie będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów. Sukces Kronik Myrtany pokazał nam, jak liczne i nadal żywe jest community tej gry, a tutaj mamy dostać coś z najwyższej możliwej półki, robionej przez profesjonalny zespół. Oczekiwania wobec gry są już na ten moment absurdalnie wysokie i tak jak mówiłem kiedyś w materiale omawiającym Wiedźmina 4, to oczekiwania fanów w obu tych grach są niemalże nie do spełnienia i nie każdego studio będzie w stanie zadowolić. Nadal też nie jest znana obsada dubbingu, a chyba nie muszę mówić, dlaczego Gothic tak efektywnie zdobył serca polskich graczy. To właśnie przez te niesamowite głosy legend polskiej sceny dubbingowej gra nabrała swojego niespotykanego dotąd charakteru, a kultowe już teksty do dziś są w polskim internecie cytowane. Osobiście nie wyobrażam sobie innych głosów niż oryginalnych, a kwestie dialogowe Xardasa wypowiadane przez kogokolwiek innego niż przez pana Marzyckiego to już po prostu nie będzie to samo. Na osłodę jednak mogę podzielić się potwierdzoną informacją o tym, że studio zamierza w miarę możliwości zaangażować oryginalnych aktorów i tak jak gry online, tak i ja mam nadzieję, że podobny los czeka polską wersję dubbingu. Jako ciekawostkę na koniec dodam, że powstała petycja, której celem jest zebranie głosów, by za głosem Snafa krył się nikt inny jak sam Robert Makłowicz. Także jeśli ty widzisz naszego najwybitniejszego polskiego kucharza w roli twórcy najlepszego dania pod barierą, czyli potrawki z chrząszcza z ryżem i grzybami, to zapraszam do podpisania się pod petycją, link oczywiście masz w opisie. Z mojej strony to tyle, dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.